I wtedy przechodzimy sobie już na tył. Dobra. To tak, jeżeli chodzi o rozmiar tej kamizelki, nie? Zobaczymy jeszcze wytrzymałość rzepów, żeby nie było skrzatu, weź się wyluzuj. Ty, to nie poszło? Nie. Ty, a te klamry nie pękły. Ja nie wiem, czy z krzatu dałby radę to zrobić, bo klamry są z twojej strony. Ty, no jestem w szoku. Że udało mi się go podnieść. Witam wszystkich z tej strony Ulat. Jest dzisiaj sobota, więc jesteśmy na nagrywaniu. Co prawda, jak zwykle o pogodzie, to pogoda dzisiaj nie ułatwia, bo co chwila pada. I mamy teraz chwilę przerwy, więc siadamy i szybko nagrywamy, bo czas też troszkę mnie goni. Mam dzisiaj trochę planów i muszę się z nim powyrabiać, a nagrywki też trwają, też zajmują sporo czasu, więc musimy jakoś to ogarnąć. I pierwsza rzecz, którą dzisiaj nagrywamy, to coś troszkę nietypowego. Raz, ze względu, że zazwyczaj nie recenzuję szpeju, poza jakimiś takimi naszymi setami, które zazwyczaj są, no bądźmy szczerzy, z troszkę wyższej półki, tam szyte na zamówienie i tak dalej, ale trafiła nam się taka okazja. I zanim przejdziemy do produktu, to jeszcze trochę opowieści o tym, jak to się w ogóle u nas znalazło, u nas w ekipie, u nas na recenzji. Sprawa wygląda tak, że jakieś 2 tygodnie temu zgłosiła się do mnie firma, która handluje w Chinach. To jest chińska firma, nie ukrywajmy, która handluje szpejem. Nie jestem pewien, czy oni są dystrybutorem, czy oni są producentem. Nie mam takiej pewności. Ale zgłosiła się do mnie, powiedziała, że ma taki produkt, że znalazła moje filmy, chciałaby ten produkt zaprezentować i proszą tylko o to, aby pojawił się link do produktu w opisie filmu oraz link do kodu rabatowego. Więc to znajdziecie pod filmem. W komentarzu już od razu Wam mówię, że jeżeli ten produkt Was zainteresuje, to na dole macie link do sklepu, skąd mi ten produkt przysłano oraz kod rabatowy na przynajmniej ten produkt, nie wiem czy nie na cały asortyment, więc może ktoś skorzysta, serdecznie zapraszam. A jako, że to były jedyne wymogi, jakie dostałem, to powiedziałem, no w sumie to czemu nie? Zobaczymy co to jest warte, jak to się zachowuje, jak to się prezentuje i zaprezentujemy Wam. Co prawda tutaj mały problem, gdyż poprosiłem o jednokolorowy wariant, a dostałem w kamuflażu. Ale przechodzimy od razu do roboty. Co to za kamizelka? Jest to kamizelka taktyczna typu Plate Carrier w multicamie i teraz, że marki Yakeda, cześć, bo tutaj mam mikrofon, żeby go nie zasłaniać, bo ostatnio zauważyłem, że go zasłaniałem. Jest to zestaw kamizelki od razu z ładownicami. Koszt jej na stronie, o ile pamiętam, to jest $129 i zaraz Wam powiem, jak ona się dokładnie nazywa, bo powiem szczerze, długa nazwa, której ja niekoniecznie zapamiętałem. Jest to kamizelka Tactical X-Men Yakeda Quick Release Mole Combat Plate Carrier. Czyli taka dość standardowa nazwa, po prostu kamizelka taktyczna szybkiego demontażu marki Yakeda Tactical X-Men. Nie wiem, czy Tactical X-Men to jest nazwa konkretnego produktu, czy ogólnie całej serii produktów. I kamizeleczka prezentuje się w ten sposób. Jak już widzicie, ona jest tutaj w multicamie. Dostępna jest na pewno piaskowa i czarna. Już zaraz się upewniam. Tak, jest opisane, że jeszcze mamy kolor czarny i tan. Co prawda wiadomo, u nas tereny, których my strzelamy, to może tak multicam niekoniecznie będzie się dobrze prezentował, ale gdzieś jak będziemy czy na jakieś pola, czy na coś takiego iść, to jak najbardziej może być. Co prawda, od razu zwracam uwagę co do samego koloru, no multicam typowo ten taki chiński, nie ukrywajmy, więc nie wiem, czy to będzie na filmie widać, ale te takie jaśniejsze elementy mają taki troszkę różowawy odcień, nie ukrywajmy. Tak jak bardzo dużo tych chińskich rzeczy w multicamie, pewnie większość z Was wie, o czym mówię. Więc tyle, jeżeli chodzi o sam kolor. Postaramy się dzisiaj jeszcze dograć na koniec tego filmu, żebyście mieli to, jak się karaś w to ubierze, bo ta kamizelka ostatecznie trafi po prostu w ręce karasia. Ja nie będę w niej biegał, bo raz, nie mam rzeczy w multicamie, dwa, nie ukrywam, że po prostu mam troszkę lepszy sprzęt i raczej nie będę się na to przesiadał. I uznałem, że skoro karaś robi nam tłumaczenia i między innymi będzie robił tłumaczenie do tego filmu,
to w ramach takiej, powiedzmy, rekompensaty on po prostu tą kamizelkę ode mnie dostanie. Niech z niej skorzysta, będzie miał coś fajnego, bo do tej pory biegał w Eightfieldsie, więc wydaje mi się, że będzie to mimo wszystko upgrade dla niego. Jeszcze zanim przejdziemy do opisu samej kamizelki, jak jest skonstruowana i tak dalej, to może powiem coś o materiale. Materiał to jest, powiem Wam szczerze, przypomina trochę kordurę 1000, ale nie jest to typowa kordura 1000. Jeżeli chodzi o samą grubość materiału, to jak najbardziej tak. Podobnie się to prezentuje, może kordura jakaś 800 czy coś takiego, ale powiedziałbym, że grubość jest podobna do 1000, ale inaczej jest trochę wykonana. Jest to pewnie jakiś nylon, ciężko im powiedzieć. Nie znalazłem tutaj nigdzie jakiejś wszywki na temat materiału, bo troszkę tego szukałem. Jeszcze zobaczmy może, co piszą na stronie. Numer artykułu poliester 1000D, czyli odpowiednik kordury 1000, powiedzmy, jeżeli o to chodzi. W teorii materiał dość trwały. 1000 to jest gramatura, czyli na metr kwadratowy mamy kilogram wagi materiału, o ile pamiętam, to się tak liczyło. Jeżeli chodzi o takie pierwsze wrażenie, to materiał wygląda solidnie. Co prawda wiadomo, na razie ciężko nam powiedzieć, jak to faktycznie będzie trwałe, ale naprawdę prezentuje się całkiem nieźle. Od środka też wygląda jak kryty tym takim uszczelniającym materiałem, więc nie powinien też za bardzo przeciekać, aczkolwiek w pełni szczelny na pewno nie jest, bo żadne zamki, żadne szwy, nic nie jest klejone, więc na pewno w ciągu deszczu może sam materiał za szybko nie przemoknie, ale wszystkie szwy, wszystko i tak dalej będzie wodę przepuszczać, więc na to zwracam uwagę. Szczelne to nie jest. Od razu może zajmiemy się wobec tego też szyciem. Jeżeli chodzi o szwy, to niestety ilość różnych nitek jest tutaj takich końcówek gdzieś tutaj, o to będzie ładnie to widać, jakieś nitki odstają, takie nie do końca docięte. Te szwy miejscami nie są tak ładnie wykończone, nie ukrywam, gdzieś tutaj gdzie mole są przeszywane, gdzieś tutaj jak jest, to też widać, że to nie jest takie piękne, ładne szycie. Wykonanie może nie jest tragiczne, no tutaj też jakaś nitka wisi, ale no za pięknie nie jest. Co prawda na walory użytkowe to raczej nie wpływa, ale no nie ukrywajmy, że widać, że ewidentnie nie jest to produkt z wysokiej półki, tylko raczej troszkę budżetowy. No i w sumie tyle kosztuje, nie? I tak naprawdę jeżeli chodzi o takie walory, powiedzmy na tą chwilę, to mogę powiedzieć tyle. Na razie zajmiemy się może samym systemem montażu i ogólnie tym, jak ta kamizelka ma się nosić, jak ma się trzymać, a potem przejdziemy pod koniec już do samego wyposażenia i na sam koniec jeszcze do tego, jak to wygląda na Karasiu i jak jest z rozmiarówką, bo to jest też troszkę ważne w tej kamizelce, na to zwrócę uwagę. I tak, pierwsze co, kamizelka ma pełne boczne ścianki, camelbandy, czy jakoś tak to się nazywa, które są montowane, i tutaj ciekawostka, na coś w rodzaju klamr Cobra. Co prawda nie są to, broń Boże, oryginalne kobry, bo oryginalne kobry to 4 to by kosztowały tyle, co ta cała kamizelka, albo lepiej. Więc są to jakieś tam chińskie podróbki, są metalowe i wrażenie robią dość przyzwoite. Dość dobrze się zapinają, dość fajnie trzymają i wydaje mi się, że to przy jakim obciążeniu ta kamizelka jest przewidziana, nie powinno być problemem, żeby to się rozpadło. Poza tym, że moim zdaniem są wystarczająco solidne, to mają jedną wadę. Są dość długie. Jest to dość długie zapięcie i dość mocno odsuwa nam bok kamizelki od tego, powiedzmy, panelu przedniego. Tu mamy taką dość dużą przestrzeń, pewnie jak widzicie. Co prawda tutaj od spodu mamy oczywiście taką klapę z materiału, która nam osłoni nasz bok, żeby nam te klamry nie wbijały się gdzieś tutaj w tłuszczyk, w mięsko czy cokolwiek. Więc pod tym względem spoko, ale powoduje to, że te boczne ładownice mamy dość mocno cofnięte do tyłu. I one nie są tak jak zazwyczaj mamy tutaj tą ładownicę, tylko one są tu. Bardzo mocno z boku i w momencie, kiedy ta kamizelka nie jest bardzo wysoka, dostęp do tych bocznych ładownic będzie dość utrudniony, bo trzeba będzie tą rękę dość mocno zawijać i na to zwracam Wam po prostu uwagę, że przez ten system niestety mamy to mocno cofnięte. Ja na przykład, jakbym osobiście miał tą kamizelkę, prawdopodobnie nie byłbym w stanie skorzystać z tych bocznych ładownic. Ze względu na to, gdzie one są, nie byłbym w stanie do nich sięgnąć. Co prawda w swojej kamizelce jedyną rzecz, jaką mam na kamzie, to mam radio z prawej strony i ono jest właśnie w miejscu, gdzie mam tutaj te zaczepy. Natomiast z drugiej strony, też w tym samym miejscu, czyli jak najbardziej z przodu, mam dwie ładownice na magazynki pistoletowe. I to jest dosłownie tyle miejsca, ile nam tutaj zajmują te klamry. Bo to jest jeszcze wtedy z przodu i ja tutaj jestem w stanie do tego się dostać. Tutaj niestety tego nie ma.
Co prawda, jako że kamizelka ma regulację na rzepach, jeżeli chodzi o szerokość. Możemy sobie tutaj to podnieść. O, tutaj mamy oczywiście na rzepie przymontowany dolny zasobnik, na jajnik, że tak powiem. I mamy tutaj dwa, kurde, mocne te rzepy. To od razu Wam powiem, że rzepy są bardzo mocne i bardzo dobrze się prezentują. Ciekawe jak będzie z czasem ich użytkowania, ale rzepy są spoko. No, powiem szczerze, chciałbym, żeby Maskpol używał takich rzepów w swojej kamizelce. Nie ukrywam, bo mnie rzepy w mojej kamizelce praktycznie już nie trzymają, nie? Więc taka uwaga, że można było to zrobić lepiej i te rzepy naprawdę trzymają jak złe, więc za to pochwała, bo rzep naprawdę prezentuje się spoko. Zobaczymy jak będzie też z trwałością z jego użytkowaniem w czasie, ale no pierwsze wrażenie robi bardzo dobre. I zobaczcie, mamy ten klasyczny system, gdzie możemy na rzepie wpiąć sobie, zmniejszyć sobie kamizelkę, wpiąć ją w ten sposób, chowając częściowo te klamry. Dalej ja mam do nich dostęp. Tak? Dalej jestem w stanie z nich korzystać jako z szybkiego demontażu i tracę wtedy tylko jedno gniazdo tutaj. Jedno, nie dwa gniazda, więc jestem dalej w stanie, powiedzmy, coś tutaj jeszcze trzymać, czy radio i przesunąć to do przodu. Więc pod tym względem jest pewna edycja, choć pamiętajcie, no te klamry nam co nieco miejsca zajmują. Ja sobie to przypnę z powrotem. Co prawda będziemy potem na karasiu to regulować, bo karaś nie jest mocnej budowy, powiedzmy, nie jest jakiś bardzo duży. No czekajcie, bo mi się tu odczepiło i mam nadzieję, że nie schrzeniło to za bardzo dźwięku. Przód pokazałem, natomiast to teraz przejdziemy do tyłu. Z tyłu podobny system, jeżeli chodzi o montaż boków, tylko tu już nie mamy klamer, tu już są same rzepy. Jezu! O kurde! Oczywiście wszystkie rzepy mają uchwyty, żebyśmy mogli za nie złapać i łatwiej sobie pociągnąć, ale nie ukrywam, że rzepy trzymają jak złe. Wow! Kurde, no rzepy są super, moim zdaniem, pod tym względem. Tak, i tutaj też mamy oczywiście dość dużą platformę, gdzie możemy sobie ten rzep dość dowolnie przypiąć, mocniej go powiedzmy schować i zmniejszyć tą kamizelkę. Czyli mamy regulację rozmiaru kamizelki z przodu i z tyłu. Niestety jest to sztywne, nie ma tutaj żadnej taśmy elastycznej, czegoś takiego, co powodowałoby, że kamizelka, jak już ją zepniemy i powiedzmy zrobimy jakiś skłon, pochylimy się, żeby ona zapracowała, tylko ona zostanie w tym rozmiarze. Więc musimy to uwzględnić, czyli przy normalnym chodzeniu prawdopodobnie będziemy mieli w kamizelce lekki luz, natomiast jak zaczniemy się uginać korpusem, to będzie ona się na nas mocniej napinać, ponieważ nie ma żadnych elastycznych elementów. No, jest to moim zdaniem troszkę wada, bo chociaż odrobina tej elastyczności by się przydała. Dobra, spinamy to sobie z powrotem. Pyk, pyk. I teraz jak już pokazałem montaż, to teraz pokażę Wam jak jest. Teraz jest ten standardowy, nie zmniejszałem jej. I ja nie jestem drobnej budowy, nie? Nie jestem szczuplaczkiem, nie jestem fit, broń Boże. Może też nie jestem jakiś potężny, ale ta kamizelka, zobaczcie, ja mam tutaj jeszcze sporo luzu, na grubość 2 pięści, tak? I pamiętajcie, że ja to jeszcze wszystko mogę poluzować, bo to jest standardowy montaż, mogę go ewentualnie ścisnąć bardziej tą kamizelkę i spoko, bo mogę ją ścisnąć z przodu przynajmniej do połowy klamer. No i z tyłu to mogę ją regulować dość mocno, z tym, że wtedy trzeba pamiętać, że tracimy część moli. Ale możemy ją zmniejszyć, ale mogę ją też zwiększyć. Więc jeżeli ktoś jest naprawdę słusznej budowy, co przyznam się szczerze, my jak patrzyliśmy na przykład na kamizelki Neptuna, to mógł być problem, że na przykład osoba postury Tysona czy Wima miałaby problem z tymi kamizelkami. Tak tutaj, no tutaj dałoby się to ogarnąć, nie? Więc pod tym względem spoko. Więc jeżeli ktoś jest troszkę większych gabarytów, to może być to naprawdę ciekawy podpunkt ze względu po prostu na to, jak duża ta kamizelka jest, między innymi przez te klamry, bo one przedłużają te boczne taśmy. Więc jeżeli mamy montaże omówione, to jeszcze przejdziemy sobie, zanim do samych akcesoriów, które mamy na wierzchu, to jeszcze może do gniazd na wkłady, bo oczywiście kamizelka ma miejsca na wkłady.
Aby dostać się do wkładów, mamy tutaj oczywiście rzep. O, ten trzyma troszkę mniej, no bo jest taki pasek. Oczywiście jest też uchwyt, żeby łatwiej to wyjąć. I w zestawie mamy taką piankową wkładkę, dość sztywną, dość fajna. Sprawa mogła być moim zdaniem grubsza, bo to jest około 1,5 cm, 12 mm, coś takiego. Wkładka w kształcie SAPI M, przyznam się szczerze. I ona wchodzi tutaj bardzo luźno. Ona tu ma i na boki trochę miejsca, góra, dół, więc spokojnie, moim zdaniem, ta kamizelka zmieściłaby nawet płyty L-ki albo płyty M-ki, ale naprawdę dużo grubsze. Na pewno weszłyby moje wkłady, te, które ja mam od Templarsa. Chyba od Templarsa mam te wkłady. One tutaj z luzem by weszły i prawdopodobnie jeszcze miały sporo wolnej przestrzeni, więc pod tym względem spoko. I to było miejsce na przednią płytę. I z tyłu na tylną płytę miejsce jest dokładnie tak samo rozwiązane. Tak, miejsca jest sporo, naprawdę sporo. Te płyty piankowe, które tutaj w zestawie dali, czy tam atrapy płyt, są naprawdę obszerne. Co więcej, odepniemy może, w bocznych kieszeniach, znaczy w bokach kamizelki mamy też gniazdo na wkładkę tą mniejszą, boczną na płytę. Tutaj jest gniazdo, gdzie możemy tą płytę wstawić. Co prawda tu wejdzie ta mniejsza płyta. Ja nie pamiętam, czy nie mam też takich płyt sam osobiście, żeby je tutaj włożyć i przymierzyć, czy one tu wchodzą, ale jest kieszeń na wkład balistyczny, czy atrapę wkładu balistycznego, więc też możemy sobie to włożyć. I to kolejny punkt, że w momencie, kiedy jesteśmy troszkę większej postury i powkładamy te wszystkie wkłady grubsze, to dalej ta kamizelka powinna mieć dla nas luz. Nie powinno być nam za ciasno, będzie w miarę wygodnie, więc pod tym względem, jeżeli oczywiście użyjemy tych wszystkich wkładów, będzie w miarę luźno. Nie mówię wygodnie, bo to ciężko powiedzieć, że wkładając wszystkie wkłady będzie wygodnie, ale będziemy się w stanie w tym poruszać. Jedyne co, to to co wspomniałem, zero elastyczności, więc jak zepniemy, tak zepniemy i jest koniec. Gniazda na płyty z drugiej strony tak samo. One są od środka, więc nie tracimy, wkładając nawet jakiś wkład tutaj, nie tracimy w ogóle gniazd mole czy cokolwiek, co jest na zewnątrz. Z jednej strony fajne, z drugiej strony powiem Wam szczerze, zastanawiam się, czy dałoby się coś tutaj innego włożyć. No może niekoniecznie wkładałbym tu magazynki czy coś sztywnego, co będzie nas ugniatało, będzie nam przeszkadzać, ale jakieś takie rzeczy, nie wiem, typu zapasowe przewody, ogólnie może schowanie nadmiaru przewodów od radia, mogłoby tutaj mieć sens, żeby to po prostu tutaj upchnąć. Tutaj do tej kieszonki. Ona tutaj jest od środka, nie przeszkadza, więc w sumie nie jest to takie złe. Jeszcze nam zostaje tak naprawdę góra, czyli to, co opiera nam się na ramionach. Na ramionach mamy oczywiście dwie nakładki, też spięte rzepami. O. I to są nakładki, które powinny nam dawać odrobinę więcej komfortu tutaj na ramionach. Szczególnie jak będziemy mieli obciążoną tą kamizelkę, czy wkładami jakimiś bardziej zbliżonymi wagą do palnych, czy po prostu szpejem, jakąś wodą i tak dalej, to powinno być to w miarę wygodne. Tutaj niestety pianeczka jest bardzo cienka. Ona tu jest, ale jest cieniutka. Więc ja osobiście prawdopodobnie szukałbym, żeby to sobie wymienić, bo to jest standardowe dosyć, z tego co widzę. I wiem, że są takie na przykład od Baribala dostępne, te comfort pady zakładane na ramiona, bo to jest naprawdę cienkie. Jak ta kamizelka będzie lekka, czyli z piankowymi wkładami, kilka magazynków i tak dalej, to nie problem, ale przy dużym obciążeniu, tak jak ja noszę z płytami i jeszcze nie daj Boże, że wrzucisz wodę i tak dalej, to będzie cienkie i to będzie średnio wygodne. Więc tutaj niestety moim zdaniem bez rewelacji. Co prawda tak samo jak wcześniej mówiłem o rzepach, tak samo i tutaj rzepy trzymają jak złe. Ogadaliśmy sobie ogólnie konstrukcję kamizelki, ogadaliśmy sobie jej pojemność, jeżeli chodzi o płyty, to możemy teraz przejść do tego, co dostajemy w zestawie z kamizelką, czyli wszystkie ładownice, zasobniki. I zaczniemy od przodu. Z przodu, jak już mówiłem, mamy najajnik. On jest przypięty na rzep, czyli klasycznie jedna ściana przypina się do ściany kamizelki, druga strona rzepa jest przypięta tutaj pod tą pokrywą, pod tym panelem. I to jest ładnie ściśnięte, to nie wypadnie. Wierzcie mi, ten rzep trzyma jak zły, więc tutaj nie ma ryzyka, że to wypadnie, nawet jeżeli trochę do tego, powiedzmy, najajnika włożymy. Najajnik w środku ma po prostu jedną dużą kieszeń. Nie ma w środku żadnych przegródek, żadnych taśm, żadnych nic. Jedyna ciekawostka to jest oczywiście z przodu mamy jeszcze rzep. Jakbyśmy chcieli sobie naszywkę jakąś dopiąć, chociaż w tym miejscu ja bym naszywki nie dawał, bo jest wtedy ryzyko, że gdzieś ją zerwiemy, zahaczymy i ona zniknie. Szczególnie jeżeli będziemy się czołgać czy cokolwiek.
Co ciekawe, najajnik też oczywiście ma montaże mole. Jeżeli chcielibyśmy go po prostu zamontować na szpej, są montaże mole. Co prawda w takim dość klasycznym trybie, czyli taśma pogrubiona do przewlekania i na końcu klips, żeby to zabezpieczyć dodatkowo. Niestety z mojego doświadczenia jest to średnie, tym bardziej, że klipsy dość szybko nam od wilgoci rdzewiały i był z tym problem. Więc na to zwracam uwagę. Na przedniej ścianie, czyli powiedzmy na tym panelu, mamy ładownicę. I mamy tutaj ładownicę szybkiego dostępu na 3 magazynki M4. One są nieelastyczne, są sztywne. Jedyne elastyczne są te same taśmy, które nam ten magazynek mają trzymać. I powiem Wam szczerze, te gumy są dość elastyczne, więc magazynek będą ok trzymać, ale samo włożenie magazynka, przez to jak to jest skonstruowane, może być dość trudne. Przy wyciąganiu, jak ja przynajmniej to robię, to po prostu odciągam gumę na bok i wtedy wyciągam magazynek i wtedy nie ma problemu. Gumę oczywiście można wyjąć, tylko że jako, że nie mamy tutaj żadnego w środku materiału, nie wiem jak to powiedzieć, gumowego, czy takiego ogólnie dającego opór, czy tarcie, to ten magazynek, jeżeli nie będzie go nic trzymało, to po prostu luzem wyleci. Nic go tutaj nie będzie trzymać. Ładownice na magazynki pistoletowe. I ta ładownica na magazynki pistoletowe, jeżeli chcemy, żeby była szybkiego dostępu, to po prostu mamy gniazdo, wsuwamy sobie magazynek, nie ma problemu. Jeżeli chcemy dodatkowo magazynek zabezpieczyć, to możemy tutaj tą pokrywkę, widzicie, sobie zabezpieczyć. Tylko to nie jest dużo miejsca, więc wchodzą magazynki glockowe i tak dalej. Jeżeli mamy magazynki jakieś naprawdę długie, chyba od Hi-Capy i CZ już było słabo, więc może być tak, że nie będą chciały tu wejść. Tutaj też nie mamy żadnych elastycznych elementów na boku ładownicy, czy jakichś gum, które by to ściągały, więc niestety no ten magazynek, jeżeli jest niezabezpieczony i powiedzmy wejdzie nam tutaj w miarę luźno, to po prostu wyjedzie i wypadnie. Więc trzeba się z tym liczyć. Ale jak już mówiłem, jeżeli nie korzystamy z tych ładownic, to możemy tą klapkę przypiąć sobie tutaj do przodu. No ona wtedy nie przeszkadza. Ładownicę można złożyć płasko, tak jak one są oryginalnie do transportu i nie przeszkadzają za bardzo. Jeżeli chodzi o ten przedni zasobnik na magazynki, czy to pistoletowe, czy M-kowe, bo to jest na M4, kałasza tutaj nie wciśniemy, sorry, ale nie ma takiej opcji, to ten zasobnik jest przyszyty tutaj na stałe. On nie jest na molach, na rzepach, czy jakkolwiek, on jest tutaj na górze przyszyty na stałe. Nie jesteśmy w stanie go wymienić, zdemontować, czy cokolwiek. On tutaj po prostu zostanie po wsze czasy, nic z tym nie jesteśmy w stanie zrobić. Natomiast powyżej niego mamy już coś w rodzaju admin panela i taki dość rozbudowany, zaraz Wam pokażę, o co mi chodzi. I on już jest zamontowany na taśmy mole, które tutaj mamy od lewej do prawej. Co do tego zasobnika. Z przodu rzepik do włożenia sobie na przykład imienia. Nie ma problemu. Potem jak odciągniemy przedni uchwyt, to mamy coś w rodzaju mapnika, 2 przeźroczyste wkładki, gdzie możemy sobie wrzucić czy mapę, czy jakieś inne rzeczy. Tylko widzę, że tutaj na przykład przy szyciu pojechali i zszyli to razem i tutaj na środku mi jest to trzymane. Więc musiałbym przeciąć te nitki, żeby to oddzielić. Więc już pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o szycie, jak widzicie, no potrafi ich trochę ponieść. No i to będzie trzeba poprawić, po prostu. Jakiś tam namapnik, czy na jakieś drobne rzeczy. Co prawda nie jest to duże, więc nie wiem, ja tu prędzej bym jakąś ściągę do częstotliwości, czy coś takiego umieścił, a niekoniecznie jakieś mapy, no bo będzie to po prostu troszkę małe. Dalej mamy już na zamek kieszonkę. Jest to dość spora kieszonka, znaczy dość spora, no taka standardowa, już z taśmami w środku elastycznymi, pod które możemy sobie włożyć czy bandaż, czy długopis, czy cokolwiek innego i mamy 3 takie oczka na przedniej klapie oraz 6 oczek na tylnej klapie. Co prawda oczywiście tutaj niższych, więc tutaj czegoś wysokiego nie wstawimy, no bo ta ładownica ma dosłownie, nie wiem, z 12 cm wysokości, więc za bardzo nie poszalejemy. Co ciekawe, jeszcze od dołu ładownicy mamy też 2 taśmy elastyczne, pod które też możemy coś włożyć. I powiem szczerze, że to jest miejsce, gdzie ja pewnie włożyłbym długopis. Bo tutaj boję się, że do środka by mi długopis nie wlazł, natomiast tutaj jak najbardziej tak. Więc ja bym pewnie tam trzymał długopis. Co ciekawe, jest to też jedyne miejsce, gdzie mamy taki zamek w tej ładownicy, taki troszkę bryzgoszczelny. On nie jest gumowany czy cokolwiek, więc szczelny na pewno nie jest, ale przed jakimś tam zachlapaniem będzie w miarę chronił.
i przynajmniej też mniej piachu będzie się dostawało na sam zamek, więc nie będzie nam się tak szybko niszczył. Co do samego zapięcia, bo oczywiście ładownicę możemy zdemontować, zamontować w innym miejscu, to jest ten sam system, który mamy tutaj na dole na tej klapie, czyli też z klipsem, taśmy i tak dalej. Dość prosto, bez żadnych bajerów. Jeszcze jak jesteśmy przy przodzie, to jeszcze zwrócę Wam uwagę, że mamy tutaj po bokach dwie przetoczki rzepowe do przypięcia kabli czy rurki z płynem, cokolwiek, więc mamy jeszcze tutaj dwie taśmy, gdzie możemy coś dopiąć i te same taśmy potem mamy jeszcze tutaj komfort padach i potem jeszcze też z tyłu na kamizelce na tylnej ścianie też mamy jak najbardziej takie przetoczki, żeby tam pociągnąć kable. To przód mamy omówiony, to przechodzimy do boków. Pierwsze co, w bokach na zewnątrz już panele nie są na stałe. Te panele, ładownice możemy odpiąć, one są na tym samym systemie MOLE, co przednie ładownice, co pokazywałem, co admin panel, czy na przykład tutaj na jajnik. I jeżeli chodzi o system ładownic, to mamy tutaj ładownicę na 2 magazynki do M4 i 2 magazynki pistoletowe. Ten sam system, który mamy z przodu, z tym, że demontowalny i na 2, a nie 3 magazynki. Natomiast z tyłu, na tylnej części boku, mamy po prostu duży zasobnik, no może nie bardzo duży, z przodu z rzepem na jakąś naszywkę, oczywiście, no bo przecież naszywki najważniejsze na świecie, i jedna duża kieszeń na coś. Bez żadnych przegród, bez żadnych tasiemek, żadnych bajerów. O, już zaraz idzie deszcz, więc nie wiem, czy mnie nie przegoni. Więc mamy taki duży zasobnik na coś tam. I z drugiej strony mamy dokładnie taki sam system, czyli ładownica na 2 M-kowe i 2 pistoletowe magazynki oraz zasobnik typu cargo na coś tam dodatkowego. I wtedy przechodzimy sobie już na tył. Dobra, wróciłem. Mam nadzieję, że teraz będę miał 20 minut czystego nieba. Więc tak, jesteśmy przy pleckach. I na górze, na plecach mamy apteczkę z rzepem i oczywiście już nawet z jakimś tam oznaczeniem, że jest to faktycznie apteczka. Od góry mamy montaż na stazę, na rzep, żeby można było ją sobie na zewnątrz do szybkiego dostępu przymocować. Nie padaj, błagam Cię. I w środku jest to bardzo basicowy zasobnik, bez żadnych taśm, bez żadnych montaży. Troszkę szkoda, bo po apteczce spodziewałem się, że będziemy mieli troszkę cokolwiek tutaj, żebyśmy mogli coś tam przy bandaże, czy nożyczki, czy cokolwiek przymocować. Nie, wszystko lata luzem, więc troszkę słabo. Zwykły zamek, nie tak jak w adminpadzie, że jest jakoś osłonięty. Tu mamy zwykły, bez żadnych bajerów zamek i niestety apteczka też nie jest w żaden sposób zrywalna, ma ten standardowy molowski montaż. Troszkę słabo, bo ani żadnego montażu w środku, ani szybkiego dostępu do tej apteczki, ani szybkiego demontażu tej apteczki. Czyli tak naprawdę ktoś musi do Ciebie podejść, albo Ty rzucisz kamizelkę, albo ktoś do Ciebie podejdzie z tyłu, otworzy ten zasobnik, żeby coś z niego wyjąć. Jak go otworzy do końca, to wszystko z niego wyleci. No tutaj moim zdaniem ten zasobnik słabo przemyślany. Obok mamy ładownicę na radio, klasyczne taśmy MOLE, wyjście z boku na przewody z jednej i z drugiej strony, klamra do zabezpieczenia ewentualnie radiostacji i z boku mamy tutaj taśmy, to czego na przykład nie było przy ładownicach M-kowych czy pistoletowych, czyli mamy taśmy, które teoretycznie ściągają troszkę tę ładownicę, ale powiem Wam szczerze, nie za wiele tutaj coś zmieniają. One tu niby są, niby troszkę tam ściągają, ale są moim zdaniem po prostu za długie. Jakby były krótsze, lepiej by docisnęły tą ładownicę i trzymałyby radio. W tej chwili taśmy są na tyle długie, że są prawie długości całego materiału. Więc nie docisną nam radia, które normalnie w tej ładownicy miałoby luz, tylko jeżeli włożymy coś, co będzie takie, że i tak napnie materiał, to jeszcze dodatkowo przytrzyma to taśma. Troszkę szkoda, moim zdaniem powinna ta taśma być o dobre 2-3 cm krótsza, żeby w momencie, kiedy wkładamy radiostację, która jest mniejsza od tej ładownicy, to żeby ją po prostu docisnęło. No niestety tego nie mamy. I na dole mamy jeszcze jedną ładownicę, też w formie dużego zasobnika, też montowanego na ten sam system MOLE.
duży zasobnik poziomy. Szkoda troszkę, że nie ma wkładu takiego plecaka na jakiś wkład hydratacyjny. Mamy tylko standardowy ten zasobnik taki. Co prawda jest on spory i mały kamel rzędu 1,5 litr, prawdopodobnie dalibyśmy radę go tutaj upchnąć, ale to tyle. Nie jest to dedykowana ładownica w żadnym stopniu. No i w środku, tak samo jak ta apteczka, nie mamy nic, żadnych przekładek, żadnych zawieszeń, żadnych bajerów, zwykła, prosta, pozioma ładownica i też na zwykłym zamku w żaden sposób nie osłoniętym, nie tak jak w admin panelu. Więc to tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o zasobniki, które mamy w zestawie. Oczywiście całe plecy są pokryte w molach, więc jeżeli chcielibyśmy inaczej sobie tutaj zagospodarować te zasobnikami, czy dać na przykład jakiś plecak hydracyjny, to oczywiście jak najbardziej możemy. Nie jest to sztywne montowanie, możemy to w pełni edytować. Plus w plecach mamy wszyte też uchwyt, powiedzmy ratunkowy, że możemy kogoś wyciągnąć i ta taśma do uchwytu jest wszyta na kilka ładnych centymetrów tutaj w plecki. No tak około 10 cm jest trzymana na kilku szwach, więc powinno to w miarę wytrzymać. Co prawda dalej bym na tym człowieka nie powiesił, nie? Żeby w tej kamizelce wisiał na haczyku za to, bo obstawiam, że mogłoby to nie wytrzymać, ale w razie czego pomóc tam kolegę, pomóc mu się wyciągnąć gdzieś z jakichś tarapetów, to chyba byśmy dali radę. Więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o kamizelkę, to wszystko, co mogłem Wam o niej powiedzieć na razie. Prezentuje się moim zdaniem dość przyzwoicie, chociaż jeszcze ubierze się w to Karaś. Zobaczcie, jak to wygląda na Karasiu i wtedy też przejdziemy do jakiegoś tam podsumowanka. Dobra, widzieliście, jak ja to opisałem, jak wygląda wyposażenie, a tak wygląda na gościu, dokładniej na Karasiu. Co prawda Karaś jest, może nie jest jakiś bardzo zbudowany, ale też nie jest wielkości skrzata, a musieliśmy naprawdę mocno zmniejszyć kamizelkę. To ja mam mniej. Tak, zwinęliśmy tutaj taśmy tak, że kobry są praktycznie schowane. Widzicie, to przesunęliśmy o jakieś 5 cm, z drugiej strony o jakieś 3 cm, natomiast na plecach Powodzenia ze zrywaniem. Czekaj, przytrzymam ci go. zmniejszyliśmy tak z tej strony o jakieś 6 cm, a z drugiej strony jakieś 8 cm, więc naprawdę sporo. Musieliśmy to ściągnąć, żeby ta kamizelka w miarę leżała na człowieku tej postury. I tu dalej jest luz, nie? Dalej spokojnie można by włożyć tutaj płyty grubsze i dalej nie będzie opinać. Teraz tak, pytanie, bo ona jest lekko luźna. Spróbuj się pochylić, bo ona nie... Pochylić. Czego nie rozumiesz? Tak? Nie, bo ona nie ma żadnych rozciągaczy, ona jest sztywna. Czy nie uciska? Nie, uciskać nie uciska. Nie uciska, tak? Okej. Tylko jedzie do góry. Jedzie do góry. Okej. No tak czy inaczej, no tak naprawdę głównie chodziło o to, żeby Wam pokazać, jak to wygląda, więc my musieliśmy zrezygnować autentycznie z tych ładownic z tyłu. Zostały nam, to one były na 3 komórki, zostały nam 2 komórki, więc mamy dużo mniej miejsca. Z drugiej strony chyba jest podobnie, nawet tutaj jest 1,5 komórki. Więc jest naprawdę ciasno. Co prawda dalej, moim zdaniem, ja bym osobiście jeszcze skrócił tutaj. Schowałbym to bardziej, po to, żeby tam uwolnić tą jedną komórkę, gdzie jest 1,5. Bo i tak mamy spokojnie, jak tutaj mamy tak schowane, dalej jesteśmy w stanie to bez bólu odpiąć. Nie ma żadnego problemu, żeby to odpiąć czy zapiąć, bo te klamry się po prostu ładnie tutaj chowają. Na upartego nawet można by to schować jeszcze bardziej. No to tak zostanie. Pamiętajcie, że Karaś może nie jest potworem, ale nie jest też, kurczę, jak mały palec. A ta kamizelka dalej jest luźna przy takim ściągnięciu. Prawda jest taka, że na faceta, powiedzmy, postury Wima, ja nie wiem, czy ta kamizelka by nie weszła. Widzicie, jak to wygląda na gościu. Ogólnie moim zdaniem wygląda nie tak źle. Generalnie. To jest z Demobilu? Tak. Czyli to jest brytyjska kamza z Demobilu. No to powiem szczerze, te kolory nie gryzą się jakoś bardzo. Znaczy kombat. To te kolory się jakoś tak bardzo nie gryzą. No nie, to się trochę bardziej świeci, te są bardziej No wypłynące. wiadomo, nylon, nie? Więc tutaj tego nie przeskoczymy, ale nie ma tragedii. No zobaczymy jak w trakcie, tak? Jak będzie w strzelaniu. Karaś dostaje tę kamizelkę ode mnie, powiedzmy, no bo ja z niej nie skorzystam. Więc skoro dostaliśmy ją za darmo, to fajnie, żeby ktokolwiek z niego skorzystał i ją pokatował. Więc postaramy się nagrać za pół roku, czy się rozpadła.
więc tak czy inaczej będziemy ją testować, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, a na tą chwilę my tak, raz, zapraszamy jeżeli interesuje Was ta kamizelka, na dole w opisie macie link do produktu i kod rabatowy, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to jest pierwsza rzecz. Tam na Druga dole, rzecz, tam na dole. dziękujemy za dostarczenie nam tej kamizelki, dziękujemy za udostępnienie nam produktu do recenzji, do prezentacji. Mam nadzieję, że prezentacja okazała się wystarczająco uczciwa. Tak, i że nie macie nam za złe, bo nie ukrywajmy, że troszkę żeśmy tutaj sobie pozwolili. Dziękujemy wszystkim za oglądanie. Dziękujemy wszystkim za oglądanie, dziękujemy patronom za wsparcie i do zobaczenia ponownie, a teraz jeszcze taki mały bonus, spróbujemy tam wepchnąć 2 sztuki osób. Ciekawe jak wyjdzie. Dawajcie. Zapinaj Ula. To się mieści. Okej, dobra, nie będzie takie luźne. Kurwa, jeszcze mamy luzy, nie? No, Nie, no może- jest, ale nie, Czekaj. mnie to jakoś bardzo nie ten. Mnie to w ogóle nie ciśnie. Mnie też nie. Czekaj, bo nie złapało dobrze klamry. Dobra. To tak, jeżeli chodzi o rozmiar tej kamizelki, nie? Zobaczymy jeszcze wytrzymałość rzepów, żeby nie było skrzetu, weź się wyluzuj. Ty, to nie poszło? Nie. Ty, ale te klamry nie pękły. Ja nie wiem, czy z krzatu dałby radę to zrobić, bo klamry są z twojej strony. Ty, no jestem w szoku. Ja też, że udało mi się go podnieść. Ale się czerwony zrobiłeś? Ty, ale to wszystko trzyma. No, No to jest chyba dobry test. No. Ani rzepy nie puściły. Rzepy są naprawdę... na takich kawałkach Tak, zapięte. rzepy są na styku, nie? I nie puściły. Te klamry nie puściły, bo bałem się, że te klamry nie dadzą rady. Bo to jest, no bądźmy szczerzy, chińska podróba. No wow! Dobra, idź po aparat zdjęcie zrobić.